Dziś zapraszam na przepyszną, tradycyjną szarlotkę z bezą. Zaczynamy od jabłek. 2 kg kwaśnych jabłek, antonówki, szarej renety, papierówki. Jabłka są ważone przed obraniem. Umyj, obierz i zetrzyj na grubych oczkach tarki. Jeśli chcesz zapobiec ciemnieniu jabłek, polej je wyciśniętym sokiem z cytryny i całość wymieszaj, powtarzając czynność co jakiś czas w trakcie ścierania kolejnych jabłek. Moje jabłka wprawdzie i tak ściemniały mimo wymieszania ich z sokiem, ale być może bez soku byłyby bardziej brązowe. Jeśli zatem nie przeszkadza Ci przepiękny brązowy odcień jabłek, nie musisz dodawać soku. Jeśli wolisz jaśniejszą szarlotkę albo Twoje jabłka nie są kwaśne, wymieszaj całość sokiem z cytryny. Jabłka umieść w garnku, dodaj pół szklanki cukru i 1 pełną łyżeczkę cynamonu. I całość duś, aż sok z jabłek wyparuje. W momencie, kiedy całość się podgrzeje i dobrze wymiesza, skosztuj jabłka. Jeśli potrzebujesz, możesz na tym etapie dodać więcej cukru. Cukier tutaj pełni głównie funkcję smakową, więc możesz go też wcale nie dodawać albo dodać mniej. Jabłka duś na wolnym ogniu przez 15-20 minut lub dłużej. Im dłużej będziesz dusić jabłka, tym gęstsze będą one później w szarlotce, ale też ich objętość będzie mniejsza. Możesz też przerwać duszenie po 15 minutach i aby zagęścić całość, dodać jeszcze 2 budynie śmietankowe bez cukru, rozmieszane w 1/3 w połowie szklanki zimnej wody. Całość wymieszaj razem wtedy i zagotuj. Następnie jabłka z budyniem czy bez budyniu odstaw, aby przestygły. Nie muszą być całkowicie wystudzone, mogą być nawet gorące w momencie, kiedy wykładasz je na spód. A moje jabłka to są antonówki i duszone były przez 15 minut bez dodatku budyniu, więc są dosyć miękkie po upieczeniu i myślę, że mogłyby być nieco bardziej zwarte, więc następnym razem na pewno dużo mocniej je wysmażę. Kiedy jabłka są gotowe już, możesz robić spód, czyli 2 szklanki mąki pszennej, najlepiej typu 500-550, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 200 g miękkiego masła, 5 żółtek, 3 łyżki cukru pudru, szczypta soli. Całość wymieszaj mikserem planetarnym na średnich bądź niskich obrotach mieszadłem typu K do chwili, aż nie będzie widać suchej mąki. To ciasto jest na tyle miękkie i plastyczne, że możesz je wymieszać również mikserem ręcznym, końcówkami do wyrabiania, czyli takimi spiralkami. Ciasto możesz również zagnieść tradycyjnie na stolnicy, wówczas mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, solą i cukrem pudrem, następnie dodaj miękkie masło i żółtkę i całość szybko posiekaj ostrym nożem, tak aby mokre składniki tłuste wymieszały się z suchymi, następnie sprawnie zagnieć jednolite ciasto. Ciasto będzie raczej miękkie i dosyć klejące, więc jeśli będziesz mieć z tym problem, po prostu podsypuj je obficie mąką. W przypadku zagniatania ręcznego pamiętaj również o tym, aby zagniatać tak krótko, jak to tylko jest możliwe. I w momencie, kiedy ciasto zrobi się jednolite, przerwij zagniatanie. Gotowe ciasto podziel na 2 części, 1 część owiń folią i odłóż do zamrażalnika. Następnie na papierze, którym była wyłożona blaszka, rozwałkuj drugi kawałek ciasta. Rozwałkuj je tak, aby pokryło całe dno. Ciasto jest bardzo miękkie, bardzo plastyczne i aby je wyrównać, możesz sobie również pomóc łyżką, szpatułką czy nawet palcami. Gotowe ciasto wstaw do lodówki lub jeśli chcesz, możesz też spód podpiec. 180 stopni bez termoobiegu, 170 z termoobiegiem, 20 minut na drugim poziomie od dołu. Jeśli podpiekasz spód po upieczeniu, od razu wyjmij go z piekarnika i jabłka możesz wykładać bezpośrednio na gorący spód. Spodu nie musisz podpiekać, ja robiłam obie wersje i z podpiekaniem i bez podpiekania. W wersji bez podpiekania spód jest nieco niższy i bardziej zwarty, ale też upiecze się bez problemu, natomiast w wersji z podpiekaniem jest on zdecydowanie wyższy, bardziej kruchy i bardziej delikatny. Natomiast jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości pieczenia swojego piekarnika, to zdecydowanie zalecam podpieczenie spodu. Jeśli podpiekasz spód, to w momencie, kiedy wstawiasz go do piekarnika, możesz od razu zabrać się za ubijanie białek. Jeśli nie podpiekasz, to zacznij nagrzewać piekarnik. I teraz, aby dobrze ubić białka, upewnij się, że misa miksera jest pozbawiona choćby najdrobniejszych śladów tłuszczu, szczególnie jeśli przed chwilą był w niej mieszany spód. Białka do bezy powinny mieć temperaturę pokojową. 5 białek, tych, które pozostały po spodzie, wrzuć do misy miksera i ubijaj całość na wysokich, bardzo wysokich obrotach przez mniej więcej minutę, tak aby białka się spieniły i żeby nigdzie na dole nie widać było płynnego białka. Gdy tak się stanie, zmniejsz obroty do niskich, średnich i kontynuuj ubijanie, aż piana będzie sztywna, czyli mikser będzie zostawiał wyraźne ślady w pianie, takie, które od razu nie znikają. Gdy tak się stanie, po łyżce zacznij dodawać 1,5 szklanki cukru.
cały czas kontynuując ubijanie. Ponieważ ilość cukru w stosunku do białek jest tutaj dosyć wysoka, to piana ta wymaga nieco dłuższego ubijania niż zazwyczaj. A zatem, gdy dodasz cały cukier, kontynuuj ubijanie piany jeszcze około 10 minut mikserem planetarnym na obrotach niskich średnich lub 12 minut mikserem ręcznym na obrotach średnich. I też ważne jest, aby w połowie ubijania zatrzymać mikser i czystą łopatką dokładnie zeskrobać pianę i cukier ze ścianek misy, tak aby całość miała szansę ubić się równo. Do gotowej piany dodaj jeszcze 2 łyżki mąki ziemniaczanej i całość krótko i szybko wymieszaj. Następnie pianę odstaw na chwilę na bok. Na spód, obojętnie czy jest on surowy, czy już podpieczony, wysyp mniej więcej 3-4 łyżki bułki tartej, tak aby bułka równo pokryła cały spód. Następnie wyłóż jabłka, przypominam, jabłka mogą być wciąż jeszcze ciepłe, wyrównaj i na to wyłóż całą pianę z białek. A na wierzchu zetrzyj na grubych oczkach tarki pozostałą część ciasta, tą, która była w zamrażalniku. Gotową szarlotkę od razu wstaw do piekarnika nagrzanego wcześniej do 180 stopni bez termoobiegu lub 170-160 z termoobiegiem. Jeśli nie podpiekałeś spodu, tak jak ja, szarlotkę wstaw na najniższy poziom piekarnika, natomiast jeśli podpiekałeś spód, może być to drugi poziom od dołu. Szarlotkę piecz przez 50 minut, a ponieważ ma ona tendencję do mocnego rumienienia się na wierzchu, w połowie pieczenia możesz szybko otworzyć piekarnik i położyć na wierzchu arkusz papieru do pieczenia. To zapobiegnie nadmiernemu przypalaniu się kruchego ciasta na wierzchu. Jeśli po 30 minutach pieczenia zauważysz, że beza bardzo mocno zaczyna się podnosić, wówczas obniż temperaturę do 160 stopni bez termoobiegu i około 140-150 z termoobiegiem i kontynuuj pieczenie w tej temperaturze przez resztę czasu, który pozostał. Po upieczeniu, z racji tego, że tutaj na wierzchu mamy bezę, wyłącz piekarnik, uchyl drzwi na 1-2 cm i w tej postaci zostaw szarlotkę w środku do przestudzania 30-40 minut lub dłużej. A jeśli Ci się nie śpieszy i masz cierpliwość, to nawet na 2-3 godziny, aby ta beza spokojnie sobie opadła tyle, ile ma opaść. Aby szarlotka ładnie się ukroiła, musi być dobrze zastygnięta. Smacznego! A najpopularniejsze przepisy z wszystkich moich kanałów znajdziesz teraz w moich książkach w postaci pięknie wydrukowanej. Zrób sobie prezent już teraz i kup obie książki na sklep.orchideli.com.